Okay, so the most important thing to understand about what happens with the relationship is that we have different dimensions of us. Every human being, there are different dimensions to what you To, co jest call najważniejsze, żeby zrozumieć, jeśli chodzi o relacje, to jest to, że mamy różne wymiary. Każda istota ludzka ma w sobie różne wymiary. So one dimension of what we call me is what we could call personality. And personality is actually not one. It's many different parts of you, sometimes feeling very friendly, sometimes judgmental, sometimes feeling very sexual, sometimes feeling very alone. The personalities are mass of voices that are firing off different messages all the time. Te różne wymiary to są różne wymiary osobowości. Czasami jesteśmy sfrustrowani, czasami jesteśmy bardzo sexy, czasami jesteśmy otwarci i te różne wymiary ujawniają się w różnych momentach. One zmieniają się przez cały czas, te wymiary się zmieniają. Okay. So when we try to have relationship only from this personality, which is what we do, of course it's very chaotic and unstable because it's two people who keep changing between different parts of the psyche. Of course, it's a complete chaos that happens for most of us when we try to have relationship only from personality. I oczywiście, jeżeli próbujemy tworzyć relacje między nami tylko na poziomie osobowościowym, to tworzy ogromny chaos, dlatego że jako ludzie cały czas się zmieniamy, żonglujemy pomiarami i to jest tak, jakbyśmy ciągle spotykali inną osobę. To jest bardzo chaotyczne. Okay. So, but there are other dimensions of you as well. Ale są też inne wymiary nas. So another dimension of you, which is also you, but just a deeper part of you, is a part that does not change, a dimension that is not changing, that is not jumping around all the time. And that's the dimension of you which you discover, for example, in meditation. Innym wymiarem, który mamy wszyscy, to jest wymiar, który jest głębszy i to jest wymiar, który się nie zmienia, który cały czas jest taki sam. I to jest ten wymiar, który jesteśmy w stanie odkryć poprzez medytację. Okay. So there's a part of us which is very volatile, a part of us which is still. Zatem jest część nas, która jest bardzo zmienna i jest część nas, która jest bardzo spokojna, stabilna. So it's possible for two people to settle together into that dimension which is very still. You can practice meditation with somebody or look at somebody's eyes and it's just stillness. I jest możliwe, żeby spotkać się, żeby doszło do spotkania między dwojgiem ludzi właśnie na tej płaszczyźnie, która jest bardzo spokojna. I można to osiągnąć wspólnie siedząc i patrząc sobie w oczy i być wspólnie w tej ciszy i spokoju. But the problem is when you settle down to a place that is completely still together, there's not much movement there. So as far as a relationship goes, if you try and meet someone all the time in stillness and meditation, there's no attraction, there's no romance, there's no sexuality, there's this stillness, and you become like two monks together. Ale problem polega na tym, że kiedy spotykacie się z drugą osobą w tej przestrzeni ciszy, przestrzeni spokoju, to tam niewiele się dzieje, więc nie ma romansu, nie ma ekscytacji, nie ma seksualności, tylko cały czas jest ten spokój. So this is somehow like the dilemma which many people face. Either you're in the personality, where it's very chaotic and there's a lot of drama,
and so you easily have fights and you feel hurt, or you settle to a place which is still, but then there's not much happening and you don't really have a passionate relationship anymore. I to jest dylemat, który staje przed wieloma ludźmi, że albo jesteśmy na poziomie osobowościowym i tam dużo jest interakcji, dużo się dzieje, dużo jest dramatu i też w tej przestrzeni pojawia się dużo konfliktów, albo spotykamy się w tej przestrzeni ciszy, tylko że tam nie ma pasji, nie ma namiętności. So the deeper love, what we call deeper love, is a set of tools to bring this stillness more alive, to make it more vibrant, so we can have passionate, sexual, loving relationship, but without the drama of the personality. Więc to narzędzie deeper love, głębokiej miłości, to jest takie narzędzie, które pozwala spotkać się w takiej przestrzeni, gdzie mamy tą jakość ciszy, a jednocześnie bez tego, z pasją, bez dramatu tych osobowości. So I'm just going to take a paper here so I can map this out for you a little bit. I'm actually in my wife's office. I don't know where her paper is, so let's forget about it. Okay, so I'm going to give you a few keys, a few principles which allow you to have relationship from that dimension of you which is deep, which is not changing, which is all the time loving. Podam Wam teraz kilka takich kluczowych cech, kluczowych zasad, które pozwalają być w relacji na tym głębokim poziomie, który jest niezmienny i który pozwala spotkać się w tej głębokiej miłości. So one of the tools which we use in awakening deeper love is called here nowing. Jedno z narzędzi, które jest wykorzystywane w tej medytacji Deeper Love. Arjuna, can you repeat that? How's the tool called? Yes, so one of the tools is here nowing. Here nowing, czyli to jest bycie tu i teraz, tak bym to przetłumaczyła. Okay. And it's a very simple practice where two people stand in front of each other, standing. I to jest bardzo prosta praktyka, gdzie dwie osoby stoją naprzeciwko siebie. So the tool of one person is to simply give a commentary on what you can experience in this moment. I narzędzie w przypadku jednej osoby polega na tym, żeby po prostu komentować, mówić, czego doświadcza. For example, I can see your eyes. Na przykład, widzę Twoje oczy. I can hear the sound of the birds outside the window. Słyszę dźwięk ptaków za okna. I can feel a tension in my belly. Czuję napięcie w moim brzuchu. So the benefit of this kind of communication is it bypasses the fragmentation of the personality. It's simply making simple statements about what is true in this moment now. Zaletą tego narzędzia jest omija rozdzielenie, które dzieje się na poziomie osobowości i sprowadza nas do tego, co jest prawdziwe na dany moment. And after the call is over, I can send you written instructions on how to do this. After the call is finished, whoever wants it, I can send written instructions on how to do this practice. I po zakończeniu tego webinarium mogę wysłać Wam, jeśli tylko chcecie,
pisemną instrukcję, jak to robić. So one person, for 5 minutes, one person is just giving a commentary. I can hear this, I can see this, I can feel this. I'm having this thought and I can feel this. So just giving a commentary on what is true in this moment. Przez 5 minut jedna osoba cały czas tylko mówi, co jest prawdziwe dla niej w danej chwili. Widzę to, słyszę to, czuję to, mam taką myśl. Cały czas o tym mówi. The other person also has a job to do. The other person is simply listening, but listening in a very spacious way. Listening without any commentary, without any interruption, without any evaluation. Just listening. Druga osoba również ma zadanie. Jej zadanie polega na tym, żeby słuchać. Natomiast słuchać w sposób, który daje tej pierwszej osobie naprawdę dużo przestrzeni. To znaczy słuchać bez komentowania, bez oceniania, bez włączania się w to, co mówi ta strona. Good. Okay. So this is a practice and it develops two qualities. One is the quality of pure listening. Listening without trying to fix anything, without trying to change anything, just listening. To jest praktyka, która umożliwia rozwinięcie dwóch umiejętności. Jedna z nich polega na czystym słuchaniu, czyli słuchaniu bez zmieniania czegokolwiek i bez przerywania. The other person, it cultivates the quality of radical honesty, which means not honesty telling stories about the past, but honesty telling the truth about your experience in this moment. I can feel this, I can hear this. A druga osoba ćwiczy radykalną, czy taką zasadniczą szczerość. I ta szczerość nie polega na opowiadaniu historii przyszłości. Polega na nazywaniu tego, co jest prawdziwe dla niej w tej chwili. Very good. So these are two of the qualities that allow you to have relationship more from this deeper dimension of yourself, which is stable, which is not constantly in some of the... Whoops, hang on, I lost you now. Okay, so let's come back for a minute and talk about the personality again, because the personality, this constantly changing personality, is where all of the trouble comes from in relationship, and people get stuck in relationship when they don't know how to get out of the personality into the deeper dimension of love. To ćwiczenie, o którym przed chwilą, umożliwia tworzenie relacji na tym głębszym poziomie, na tym poziomie, który jest stabilny i nie zmienia się bez przerwy, tak jak zmienia się relacja. I pozwólcie, że powiem Was jeszcze raz na temat relacji. Kłopotem na temat osobowości. Kłopotem w wielu relacjach jest to, że utykają na poziomie osobowości, gdzie cały czas dzieją się zmiany. So let's examine a little bit what is this thing we call the personality. Often we think the personality is me, but you are not the personality. The personality is like a mask that we wear to be able to enter into the world. But there is another dimension of you that is not the personality. Spójrzmy, przyjrzyjmy się bliżej temu, czym jest ta osobowość. Wiele osób uważa, że osobowość to ja, ale to nie jest prawda. Osobowość to jest coś takiego jak maska, którą nosimy. Natomiast jest też coś innego, co jest w nas, a co nie jest osobowością. So the personality, what do we know? The personality feels very small. It's a tiny little me, a tiny me in a big universe. Co wiemy na temat osobowości? Wiemy na przykład to, że osobowość jest bardzo mała. Małe ja w dużym wszechświecie. So the personality feels afraid. Somebody's going to hurt me. Więc osobowość się boi. Boi się, że ktoś mnie zrani. Consequently, the personality feels justified
to manipulate other people. W efekcie osobowość czuje się uprawniona do tego, żeby manipulować innymi. The personality has very fixed ideas of how things should be. It must be like this, it must be like this. Osobowość ma bardzo sztywne pomysły na to, jak rzeczy powinny wyglądać. Powinny wyglądać tak, albo powinny wyglądać tak. The deeper love is more spacious, it's more allowing of everything. Głębsza miłość, deeper love, daje znacznie większą przestrzeń. The personality, therefore, has a lot of judgments. You should be like this, you should be like this, that's not okay, this is okay. The personality is constantly evaluating what is okay and what is not okay. Osobowość ma taką skłonność do nazywania tego tak, powinno być siak, to jest w porządku, to nie jest w porządku. Osobowość cały czas osądza wszystko, co się dzieje. But the deeper love doesn't have any of that. The deeper love is just perfect. It shows up and is okay with what is there. Natomiast głęboka miłość nie ma tej jakości. Ona po prostu się pojawia i przyjmuje, akceptuje wszystko to, co się dzieje. So, we've covered that one way to drop deeper into this deeper love is through practicing listening and practicing telling the truth about your present experience. Więc to, co do tej pory zrobiliśmy, to nazwaliśmy jeden sposób, jak można zejść na ten poziom głębokiej miłości, czyli jedna osoba ćwiczy słuchanie, a druga ćwiczy mówienie o tym, co jest prawdziwe w jej doświadczeniu w danej chwili. Another way, another great practice to drop into the deeper love is the conscious use of humor. Inną praktyką, innym sposobem na to, żeby zejść na poziom głębokiej miłości, to jest świadome używanie humoru. When we get trapped in the personality, we become very serious. Kiedy wpadamy w pułapkę osobowości, stajemy się niezwykle poważni. When we drop into the deeper love, we're not so contracted, so there's more humor, more lightness. Natomiast kiedy wchodzimy na poziom głębszej miłości, nie jesteśmy już tak zaciśnięci, w związku z tym jest więcej rozluźnienia i w efekcie może się pojawić więcej humoru, więcej lekkości. So I give you a small example. Podam Wam mały przykład. So when I first got married to my wife 14 years ago, I brought... Go ahead. Niedługo po tym, jak pobrałem się z moją żoną, jakieś 14 lat temu, I brought to the relationship a habit of something like British style jealousy. All right? Wniosłem do naszej relacji taki zwyczaj, nawyk zazdrości w stylu brytyjskim. So British style jealousy means it's kind of like the British have a certain way of being jealous. It's not direct, it's more like indirect jealousy. Brytyjski rodzaj zazdrości to jest taki specyficzny rodzaj zazdrości, który nie jest bezpośredni, tylko bardziej gdzieś pośredni. So maybe my wife was on the phone. Excuse me, so maybe your wife? So maybe my wife, I hear my wife on the telephone. No, więc wyobraźmy sobie, że słyszę, jak moja żona rozmawia przez telefon. And then in my very British way, I could say, "Oh, you were on the phone, honey." And she says, "Yes." I say, "Who were you talking to?" And she says, "Oh, just a friend." I say, "Oh, was it a friend who I know?" "No, I don't think you know him." "Him! You were talking to him?"
And then she'd say, yeah, are you okay? Yeah, I'm fine, fine, no problem. You talk to your friend. And then I would leave the room and slam the door. That's British To mogłoby wyglądać style jealousy, see? Więc to by mogło wyglądać w taki sposób, że słyszę, jak moja żona rozmawia przez telefon i mówię, o, rozmawiasz przez telefon? Tak, rozmawiam przez telefon. A z kim? Czy znamy tę osobę? Nie, nie znasz go. Jego? Tak, jego. Masz z tym jakiś problem? Nie, nie mam z tym żadnego problemu i wychodzę trzaskając drzwiami. To jest ten rodzaj brytyjskiej zazdrości. So this is British style jealousy. It's everything's okay, everything's fine, but the jealousy is kind of indirect. Więc to jest coś takiego, że niby wszystko jest w porządku, wszystko jest okej, nie ma sprawy, ale pośrednio widać, że coś się dzieje. Okay, so this kind of habit, whether it's jealousy or control or manipulation or judgment, when it's indirect and contracted, it gives us trouble, but we can also make it humorous. Więc ten rodzaj zazdrości, kiedy czy to jest, to powoduje pewnego rodzaju napięcie. I tak naprawdę, czy to chodzi o zazdrość, czy innego rodzaju jakieś osądy w relacji, kiedy jest związany z napięciem, to powoduje problemy, ale możemy to też z humorem. Okay, so that's what we did with jealousy. We made it humorous. So for 30 days, this was 14 years ago, for 30 days we created a character called Luigi. I to jest to, co zrobiliśmy z zazdrością. Te 14 lat temu, na 30 dni, stworzyliśmy postać Luigiego. Okay, so Luigi, he was Italian from Sicilia and he was very jealous, okay? But Luigi, for 5 minutes a day, Luigi był Włochem z Sycylii i był niezwykle zazdrosny. for 5 minutes a day, I would become Luigi. I przez 5 minut dziennie stawałem się Luigim. So for 5 minutes a day, I was like, hey, come here, you talk to me, huh? You don't look at any other man, okay? You only look at me. I am Luigi, hey? You are my woman. You kiss another man, you look at another man, I kill you, okay? Now give me a kiss, baby. Okay, that was Luigi. Okej, więc przez 5 minut dziennie stawałem się Luigi. Mówimy, chodź tu, kochanie, chodź, pogadaj ze mną i jak tylko spojrzysz na jednego mężczyznę, jak tylko uśmiechniesz się do niego, to ja cię zabiję. Chodź, daj mi buziaka. To był Luigi. Okay, so we only did this for 5 minutes. 5 minutes a day for 30 days, 14 years ago. Robiliśmy to tylko przez 5 minut dziennie, przez 30 dni, 14 lat temu. And since that time, we have had no problem with jealousy. I od tamtej pory nie mieliśmy problemu z zazdrością. Because we took something which was tight and serious and we made it humorous. Ponieważ wzięliśmy coś, co było zaciśnięte i było naprawdę poważne i zamieniliśmy to w coś, co było humorystyczne. And that's something which we practice in the deeper love. We practice bringing contraction and making it humorous. I to jest coś, co ćwiczymy w praktyce głębokiej miłości. Bierzemy coś, wokół czego jest spięcie, zacisk i zamieniamy to w coś humorystycznego, zabawnego. There are actually many other kinds of practices as well, but everything that we do is to make the personality more transparent, more translucent, so that you can relax more into a deeper dimension of you, which is actually here to give love, not to get something from another person. Jest tych praktyk znacznie więcej i celem ich wszystkich jest to, żeby uczynić osobowość bardziej przejrzystą i bardziej ulotną, tak, żeby spotkać się na tym poziomie,
na tym, gdzie jesteśmy ze sobą z miłością, a nie po to, i żeby dawać miłość, dzielić się miłością, a nie po to, żeby dostać coś od drugiej osoby. Okay, very good. I think we should take a pause now, Aja, and let's see if we have some questions. What do you think about that? Should we see if there's some questions? Chciałabym teraz zrobić chwilę przerwy i sprawdzić, czy są jakieś pytania. Co ty na to, Ewa, czy są jakieś pytania? I see that there are some things typed onto the left side there. It says in the chat. Does that mean that there are questions that have come in? Widzę, że coś jest wpisane w czacie i zastanawiam się, czy to są pytania. Są pytania na temat praktyki here nowing, którą się dzieliłeś. There are questions concerning the here nowing practice that you were sharing about. Okay, I will send you instructions. I'll send you some written instructions about this. Prześlę Wam pisemne instrukcje. Na przykład takie pytanie, czym się to różni od ćwiczenia komunikacji? One question is, what's the difference between here nowing and the communication practice? Well, it is a type of communication practice. Tak, jest to rodzaj ćwiczenia komunikacji. I mean, the difference is that you're doing this you're only doing this for a few minutes. You see that what we have discovered is if you try and change your communication the whole day, it doesn't work very well because you lose the spontaneity. So we practice for a few minutes. It's like homeopathic medicine. You practice for a few minutes, and the rest of the day you relax and you let the practice have its effect. So you just practice for a short time, and then that practice affects the rest of the day. To, co robimy, to znaczy tak, że jeżeli chcemy ćwiczyć inny styl komunikacji przez cały dzień, to tracimy spontaniczność. W związku z tym to jest praktyka, którą wykonujemy tylko przez kilka minut dziennie, a przez resztę dnia możemy się zrelaksować i pozwolić, żeby efekty tej praktyki po prostu działały same. Any more questions? Pojawiło się też takie pytanie, czy jeśli ktoś nie jest jeszcze przebudzony, to może naprawdę raportować, co się zdarza. There was a question if someone who's not awakened yet is able to report, comment on what's happening. Okay, so when you say someone who's not awakened yet, it is speaking about awakening like it is some kind of achievement. Kiedy słyszę ktoś, kto nie jest przebudzony, to słyszę, że to przebudzenie to jest coś takiego, co jest jakimś osiągnięciem. So personally, I mean, I just can tell you how it is for me. I don't really see the world in terms of people who are awakened and people who are not awakened. Więc osobiście, ja będę teraz mówił o sobie, to ja nie widzę świata, który dzieli się na tych ludzi, którzy są przebudzeni i na tych, którzy nie są przebudzeni. Anybody can have a moment of awakening at any time. It simply means to direct the attention towards your true nature. And każdy może doświadczyć przebudzenia w każdej chwili. Przebudzenie oznacza skierowanie uwagi w stronę siebie, w stronę swojej prawdziwej natury. So I think it's better not to speak about or to think about awakening like an achievement, like I've achieved awakening. Awakening is something which everybody can touch into. It simply means to direct the attention into an inquiry, into a curiosity about your true nature. A zatem ja nie chcę myśleć o przebudzeniu jako o jakimś rodzaju osiągnięcia. Ja patrzę na to jak na rodzaj praktyki polegający na zwróceniu uwagi na siebie i zadaniu sobie pytania, podociekaniu, przyjrzeniu się, jaka jest moja prawdziwa natura.
More questions? Czy jest więcej pytań? Nie mamy pytań teraz jakby od osób, które uczestniczą, ale mamy pytania, które zadały osoby, które rejestrowały się na webinar. Więc możemy też odpowiedzieć na We don't have questions from the participants, but we have some questions that were asked by people who registered for the webinar. Okay. Jedno z nich było takie, ono się powtarzało. One that was repeating was, Czy ma sens kochanie kogoś, kto nie odwzajemnia naszego uczucia? I czy ma does it make sense to love someone who's not reciprocating our feeling? I czy ma sens pozostawanie w związku, gdzie moje potrzeby są w ogóle niespełnione? Czy wystarczy tylko być miłością i dawać miłość? And does it make sense to be in a relationship where my needs are not met? Is it enough just to be with love and share love, give love? Okay. So I think it's probably a good idea to think about an analogy, all right? An analogy, a parallel. Myślę, że dobrym pomysłem jest pomyśleć o pewnej analogii. So imagine that you decide you want to play tennis. You want to become good at tennis. Wyobraźcie sobie, że zdecydowaliście, że chcecie stać się świetnym graczem w tenisa. So let me ask you, Aga, if you want to get good at tennis, what do you need? Zapytam się ciebie, Aga, jeśli chcesz być dobrą tenisistką, czego potrzebujesz? I would say I need a practice and I probably need a racket and it would be good to have a trainer. You need a racket, you need balls, you need a tennis court, right? Maybe you need a teacher, but the main thing you need somebody to practice with. You have to have somebody that you can practice. You can't practice tennis alone. You need somebody to stand on the other side of the court. Więc jeśli chcę się nauczyć grać w tenisa, to potrzebuję oczywiście rakiety, piłek, kortu, ale również potrzebuję kogoś, z kim mogę ćwiczyć. Nie jestem w stanie uczyć się grać w tenisa sama. Okay. So if you think about it, to get good at tennis, you need somebody to be standing on the other side of the court. But would you say it's true that it must be the right person in order for you to get good at tennis? Does it have to be only one person, the perfect person, for you to get good at tennis? Zatem oczywiste jest, że żeby stać się dobrym graczem w tenisa, dobrym tenisistą, potrzebujemy kogoś, żeby ćwiczyć. Ale pytanie brzmi, czy jest tylko jedna taka osoba, z którą możemy ćwiczyć? Czy jest tylko ta jedyna wybrana, najwłaściwsza, która pozwoli nam stać się dobrym tenisistą? If you want to get good at tennis, you could practice with many different kind of people. It would all be okay. Jeśli chcesz się stać dobrym tenisistą, możesz ćwiczyć z całą masą różnych ludzi i to wszystko będzie w porządku. Okay. So, if you want to get good at this, you need to be able to hit the ball over the net and you need somebody who can hit the ball back to you. And you can go backwards and forwards playing tennis. Jeśli chcesz stać się dobrym tenisistą, potrzebujesz być w stanie uderzyć piłkę tak, żeby przeleciała ponad siatką i drugą osobę, która będzie w stanie zrobić to samo, tak żeby piłka wróciła do ciebie. Okay. So it's just like that with practicing love, you see? I tak samo to wygląda z ćwiczeniem miłości. Love is who you are. Love is your natural state. Miłość to jest to, kim jesteś. Miłość jest twoim naturalnym stanem. But you can get good at expressing love, see? You can get more and more practice in living love. Ale możesz stać się dobrym w wyrażaniu miłości.
Możesz praktykować życie miłością, życiem miłości. And for most people, the problem is not to find the right person, become the right person. See, you don't have to find the perfect partner. What's important is to become more and more practiced at expressing and giving love. That's what I do in my marriage with Chameli. In my marriage, over 14 years, I learned through practice how to show up as a loving man. I kłopotem nie jest to, żeby spotkać właściwą osobę. Większym kłopotem jest to, żeby stać się właściwą osobą, żeby nauczyć się być miłością i dawać miłość. I to, co się dla mnie zadziało w ciągu 14 lat mojego związku z Chameli, to jest to, że ja nauczyłem się być kochającym mężczyzną. Okay. So, if you can find somebody who also wants to practice love. So now I practice love, you practice love. I practice love, you practice love. It's like tennis. I practice love, you practice love. And practicing love is many things. It's not just being nice and kind. It's being honest. It's learning to listen. It's learning to have humor. There are many aspects to practicing love. If you Więc can jeżeli practice chcecie together, spotkać kogoś, kto również chce ćwiczyć miłość, to jest tak jak z tenisem. Ja ćwiczę miłość, czy praktykuję miłość, ty praktykujesz miłość. Ja praktykuję miłość, ty praktykujesz miłość. I teraz, kiedy mówię praktykuję miłość, to nie znaczy tylko, że mam na myśli bycie miłym czy uprzejmym. To też jest bycie szczerym, to też jest słuchanie, to też jest humor. if you can practice together, you become more and more practiced at how to live love. But it takes practice. It takes practice and it takes knowing the right practices. Jeśli oboje chcecie ćwiczyć, praktykować miłość, to możecie się tego nauczyć. Natomiast to wymaga pewnej wiedzy i pewnych umiejętności, które możecie zdobyć podczas praktykowania tego. Okay. So then the second part of the question was about needs, needs. Druga część tego pytania dotyczyła potrzeb. So what does it mean to have needs? It's important to be able to understand what are needs. Więc co to znaczy w ogóle mieć potrzeby? Ważne jest w ogóle rozumienie, co to znaczy potrzeby. So I think it's really important to carefully examine this idea of having needs. I myślę, że ważne jest to, żeby dokładnie przyjrzeć się temu pomysłowi, tej koncepcji posiadania potrzeb. Your body needs to eat. Twoje ciało potrzebuje jeść. The body needs to sleep. Ciało potrzebuje spać. You need money to pay the rent or to pay the mortgage. Potrzebujesz pieniędzy, żeby zapłacić za czynsz czy spłacić pożyczkę. But it's not a good idea to enter into an intimate relationship because you have needs and you hope that your partner can fulfill your needs. That's not a recipe for how to have a good relationship. Ale wchodzenie w związek z takim pomysłem, że ja mam potrzeby i mój partner będzie zaspokajał te moje potrzeby, to nie jest dobry pomysł do budowania relacji. So I can just give you my own life as an example. Ja Wam mogę podać przykład z mojego własnego życia. So I'm married to my wife, Chameli. Jestem pobrany z moją żoną Chameli. I don't need anything from her. I don't need anything. Niczego od niej nie potrzebuję. Czego?
Just now we were together for some time. Then she went away to Greece to teach a course. So we were together in the house. Then she left to go to Greece. Byliśmy przez jakiś czas razem w domu, a potem ona wyjechała do Grecji, żeby prowadzić warsztat. When she leaves to go to Greece, it's not that I don't get my needs met anymore. I don't need anything from her. She doesn't need anything from me. That's not the way to be together. Kiedy ona wyjeżdża do Grecji, to nie jest tak, że moje potrzeby nie są zaspokojone. To nie jest tak, że ja potrzebuję, żeby ona tutaj była ze mną i zaspokaja moje potrzeby, czy też, że ona potrzebuje mnie do zaspokajania jej potrzeb. To nie dlatego jesteśmy razem. We live together and we practice love together. Mieszkamy razem i praktykujemy miłość wspólnie. Instead of being tennis partners, we're love partners. We practice love. We've made a decision, a contract to practice love together. Zamiast być partnerami do tenisa, jesteśmy partnerami do miłości. To znaczy, że umówiliśmy się na to, że będziemy ze sobą praktykować miłość. And it works. It works. By practicing love together, every day we grow more and more in love. So for 14 years, we grow more and more in love. I to działa. Praktykując wspólnie miłość, zakochujemy się coraz bardziej. To nasza miłość się pogłębia. Każdego dnia przez 14 lat. But it requires a commitment. It requires a strong commitment and honesty. I know I have these habits. I know I have habits of control. I know I have habits of fear. I know I have habits of manipulation, but I don't want to give energy to those habits. I want to bring humor to the habits and live from love. That requires a commitment from both people. When two people have a strong commitment to practice, to potrzebne jest zaangażowanie i potrzebna jest decyzja, że tak, ja chcę praktykować miłość z tą osobą i w związku z tym potrzebna jest również szczerość. Tak, mam swoje nawyki, związane z zazdrością, mam swoje nawyki związane z kontrolą, mam swoje nawyki związane z manipulacją. Natomiast ja nie chcę zasilać energią tych nawyków. I to wymaga decyzji, to wymaga określonego zaangażowania, że jesteśmy razem, dlatego że chcemy praktykować miłość. Okay. So I'm seeing on the screen, I don't know if you see this, Aga, but on the left side I see it says moderated chat, and then it says, for example, Joanna Kaluka, she's been typing some questions, and then Debroia has been typing questions, and Marta. So is it possible to see what these questions are? Joanna has written 3 questions up there. Widzę tutaj na czacie, że są pytania i jestem ciekawy, czy tam są jakieś pytania do mnie. Więc jest takie pytanie, czy można praktykować głębszą miłość ze samym sobą? To jest pytanie od Joanny. A question from Joanna is, can you and how can you achieve deeper love with yourself? A pytanie od Dąbrówki jest takie, jak objąć humorem złość, która się nasila, jeśli nie jest traktowana poważnie? And question from Dąbrówka is, how to embrace with humor anger? Let's start with this Okay, to first zaczniemy od question. pierwszego pytania. Yeah, with the love with yourself. So, you know, honestly, I don't really feel that it works like that. When you start to love Szczerze yourself, powiedziawszy, ja mam poczucie, że to nie działa w taki sposób. I don't have any experience like that of loving myself. There isn't any myself to love. There's just
there's just this space, there's just this loving presence, but it can't love itself. Love is something that emanates into the perception of the world, you see. Tak jak ja to widzę, to ja nie mam takiego doświadczenia kochania siebie. Tak jak ja to widzę, to miłość po prostu jest. Jest czymś, co istnieje i może emanować w świecie. To nie jest coś, co może kochać samego siebie, samą siebie. So when you think I have to love myself, it's probably because there are a lot of judgments. There's a lot of judgment in the psyche of like, oh, I'm wrong, I'm bad. If you just let all that go away, and we have ways to dissolve that, if that dissolves, the result is not that you love yourself, but that love is liberated and you become love. But it's not really that the result of getting free of the personality is that now you love yourself. I don't think there's any, it's not really, that's more like a state of narcissism, not a state of really of love. Tak jak ja to widzę, to co się domyślam, że stoi za tym pytaniem, to jest to, że są określone osądy, jakaś krytyka pod swoim adresem, która blokuje tą miłość. I w momencie, w którym obejdziemy tą krytykę, te osądy, które są w osobowości, mamy sposoby na to, żeby to rozpuścić, to wtedy lądujemy w tym stanie miłości. I to się po prostu rozpuszcza i ten stan miłości się naturalnie pojawia. Natomiast to nie jest coś takiego, że to jest miłość dla siebie. My po prostu doświadczamy miłości. Miłość do siebie, to ja bym to nazwał chyba narcyzmem. Okay. Another important part of this is if you're single, knowing how to open yourself so that you can meet the right person who can practice love with you. And Inną rzeczą jest taka sytuacja, w której jesteś singlem i pytanie brzmi, jak się otworzyć, co praktykować, żeby się otworzyć na to, żeby spotkać odpowiednią osobę, z którą mogę praktykować miłość. Okay. All about practice, you know? Everything is about practice. Wszystko sprowadza się do praktykowania, do ćwiczenia. Chciałabym tutaj przedstawić pytanie od Krzysztofa, który dzieli się takim doświadczeniem, że zaproponował swojej partnerce, żeby taką praktykę, żeby jakby byli ze sobą nie dlatego, że czegoś potrzebują, ale że chcą i że to wywołało w nich dużo lęku i zastanawia się dlaczego i co można zrobić, żeby ten lęk jakoś oswoić. I'm sharing a question from Krzysztof, who described that he wanted to introduce this practice with his partner, that they are together because they want and not because they need each other or because they're addicted from each other. But then what came up for him was fear that if he needs nothing, if he needs nothing from his partner, then this is some sort of a threat. And he's asking how to introduce this practice more gently and what's behind this fear. Is it fear from lack of possibility to manipulate, or is it fear of something unknown?
Well, I think to find out what is the fear, that's something that Christoph has to find out within himself. You know, I can't really answer that for him. But fear, you know, fear. I understand that the always... question about his partner, that his fear. I don't hear you. What I understood is that his partner has the fear, so the fear came up for the partner, and he doesn't understand where the fear comes from. Yeah. You know, the best thing is just to start with very simple little practices, not to make it too dramatic. Just I mean, 5 minutes a day. 5 minutes a day of speaking about sensations in the body and listening. Everybody can see that's a good thing. If you don't see it's a good thing, just try it for a few days. Just speaking about sensations in the body, listening from spaciousness, you notice life gets more sweet, life gets less dramatic, life gets more flowing, and then you see, oh, it's good. It's a practice and it works, you know? To, co ja bym sugerował, to jest to, żeby nie zmieniać wszystkiego naraz, tylko po prostu zacząć od kilku małych, prostych praktyk, takich jak na przykład praktyka tu i teraz, mówienia prawdy o tym, czego doświadczam i dawania przestrzeni i słuchania z taką otwartością. I teraz wszyscy chyba się zgodzimy, że to będzie miało pozytywne skutki, a jeżeli nawet nie, to i tak można to spróbować i zobaczyć, jak to zadziała. I życie nabiera słodszego smaku, kiedy tego doświadczamy, kiedy słuchamy siebie w taki sposób. No i wtedy możemy to dalej praktykować.